Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, a dzisiaj naszym wyjątkowym i wiem, że uwielbianym przez Was gościem jest profesor prawa na Uniwersytecie w Sydney, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rady Instytutu Spraw Publicznych, pan profesor Wojciech Sadurski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich państwa. Panie profesorze, mieliśmy nie biadolić, bo pana artykuł mnie w poniedziałek trzymał przy życiu, dosłownie pozwolił mi wstać, ale ja troszeczkę pobiadolę. Proszę. Z jednej strony jesteśmy oburzeni oświadczeniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że on na podstawie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zwoła Zgromadzenie Narodowe, ale z drugiej strony oczekujemy, aby właśnie ta Izba, ja przypomnę, że zgodnie z wyrokiem TSUE i ETPC nie jest uznawana za sąd, oczekujemy, żeby rozpatrywała te protesty wyborcze. I teraz pan w tej sytuacji widzi większe kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej co do ustalenia i ogłoszenia wyników wyborów. Ale czy również, panie profesorze, co do stwierdzenia ich ważności, biorąc pod uwagę zgłaszane nieprawidłowości? No, stwierdzanie ich ważności to jest tyle samo, co ustalenie wyniku wyborów. Nie ma z punktu widzenia zdrowego rozsądku różnic między ustaleniem wyniku i stwierdzeniem ważności, bo gdyby wybory nie były ważne, no to wynik nie może być ustalony. Także zostawmy sobie tę szaradę czysto słowną. Kodeks wyborczy wyraźnie mówi, że jedną z kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, czyli PKW, jest, cytuję, ustalenie i ogłoszenie wyniku wyborów. Koniec, kropka. To nie ma żadnych, że tak powiem, możliwości niezrozumienia. Nie wrzucajmy w to tej nieszczęsnej izby, bo jej nie ma po prostu. To tam może być nawieszka, może być napis na drzwiach i tak dalej, ale z punktu widzenia prawnego, konstytucyjnego i europejskiego ta izba nie istnieje. Ale mamy PKW, mamy organ wyposażony w bardzo duży i chyba efektywny dość aparat biurokratyczny pod nazwą Państwowe Biuro Wyborcze. Członkowie PKW dostają spore pieniądze, każdy może sobie sprawdzić ile w kodeksie wyborczym, a zatem nie mogą teraz tej odpowiedzialności z siebie zrzucić. Moim zdaniem w sytuacji, w której w ramach Sądu Najwyższego nie istnieje instancja mogąca to rozpatrzyć, jest to obowiązek PKW. Moim zdaniem PKW przysługuje ogłoszeniu czy obwieszczeniu PKW przysługuje, jak prawnicy mówią, domniemanie prawidłowości, czyli to, co mówią, jest na początek prawidłowe, ale to może być znów słowo prawnicze wzruszone, czyli obalone, czy zakwestionowane, gdy pojawią się dobre argumenty przeciw. No i teraz sam fakt, że jest tak wiele protestów wyborczych, tak wiele wątpliwości i problemów zgłaszanych w całym kraju, należy właśnie do tego typu argumentów, które mogą niejako podważyć, zakwestionować prawidłowość wcześniejszego obwieszczenia wyników, które to wyniki wszyscy znamy. I na koniec powiem tak, z punktu widzenia czysto prawnego najczyściej byłoby, gdyby to sam Sąd Najwyższy w swoich ramach ustanowił jakąkolwiek procedurę, czy jakąkolwiek instytucję, która by
kwestię ważności wyników rozważała. Dlatego, że konstytucja jest tutaj bardzo ogólnikowa. Konstytucja mówi, ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. I teoretycznie to może być cokolwiek w Sądzie Najwyższym. To może być prezes, to może być Izba Pracy, która to robiła, zanim została powołana ta izba. To może być zgromadzenie ogólne, to może być 15 najstarszych sędziów, wszystko jedno. Jakakolwiek formuła, czy jakikolwiek format w ramach Sądu Najwyższego, no poza jakimiś absurdalnymi, prawda, ale jakikolwiek rozsądny format by zaspokajał wymogi konstytucyjne. Ale niestety, ponieważ na czele Sądu Najwyższego stoi pani doktor Małgorzata Manowska, czyli osoba sama będąca, której status jest kwestionowalny i będąca bardzo bliską współpracownicą prezydenta, partii PiS i tak dalej, no to ona tego nie zrobi. Więc jak ona tego nie zrobi, sprawa zostaje w ramach PKW. I PKW nie ma prawa tej odpowiedzialności z siebie zrzucić, bo to jest nie tylko odpowiedzialność prawna, to jest wielka odpowiedzialność historyczna. Ja tutaj ważę słowa, to jest odpowiedzialność historyczna, bo społeczeństwo nie wybaczy komisji, jeżeli przez najbliższe 5 lat prezydent Polski będzie działał w cieniu przypuszczeń, podejrzeń, oskarżeń, że coś było nie w porządku z wynikami wyborów. Panie profesorze, pana odpowiedź nasunęła kolejne pytania. 5 czerwca 2025 roku na stronach Sądu Najwyższego pani Manowska opublikowała swoje stanowisko jako przewodniczącej Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w sprawie dezinformacji pana ministra Bodnara i obecnego rządu. I panie profesorze, ja wiem, że my to tłumaczymy za każdym razem, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, ponieważ pani Manowska, czytamy w tym oświadczeniu, że wyrok TSUE dotyczy wyłącznie dziedzin objętych prawem Unii, a wybór prezydenta jest poza tym zakresem, a wyrok ETPC dotyczy jedynie spraw cywilnych i karnych, a wybory są sprawą publiczną i pani pierwsza prezes stoi na stanowisku, że Izba powinna orzec w sprawie orzeczenia poprawności wyników wyborów. Oba argumenty pani Manowskiej są absolutnie fałszywe. Nie znam tego oświadczenia, ale skoncentruję się na tym, co pani zacytowała. Jeśli chodzi o sprawę pierwszą, a mianowicie, że kompetencje TSUE dotyczą wyłącznie spraw przekazanych Unii, czy spraw prawa unijnego, to nie jest dokładnie tak. Dlatego, że wielokrotnie TSUE się wypowiadała, że ogólne zasady dotyczące rządów prawa są w ramach badania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że są w ramach kompetencji unijnych. Artykuł 2 mówiący o wspólnych wartościach, artykuł 19 Traktatu o Unii Europejskiej mówiący o dostępie do efektywnych środków prawnych i tak dalej. To są wszystko artykuły, które mówią o praworządności jako takiej, nie o konkretnych dziedzinach, nie o rybołówstwie albo nieuczciwej konkurencji, albo jeszcze czymś innym. Mówią generalnie o zasadach praworządności. Także prawdą jest, że Unia Europejska nie ma kompetencji dyktowania konkretnych rozwiązań instytucjonalnych. Znaczy mówić, na przykład Sąd Najwyższy powinien być tak zbudowany, a nie tak. To jest poza Unią. Natomiast to, że muszą być rządy prawa, czyli że prawo zgodne z Unią, z traktatami i z konstytucją danego państwa musi być respektowane, to jest wszystko w ramach kognicji, czyli dostrzegania przez prawa unijne. Natomiast druga kwestia o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, no to też jest nieprawda. Przypomnę, że czołowym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej dziedzinie jest orzeczenie w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. I tam właśnie chodziło o to, że nieprawidłowo skonstruowana Izba Sądu Najwyższego może mieć wpływ na rozpatrywanie
rewizji nadzwyczajnych czy innych tam apelacji i tak dalej, odwołań w państwie. I w związku z czym Trybunał w Strasburgu, Trybunał Praw Człowieka ustanowił tak zwaną procedurę w cudzysłowie pilotażową. Wyrok w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce jest wyrokiem w cudzysłowie pilotażowym. To znaczy on dotyczy wielkiej kategorii spraw, w których obywatel państwa członkowskiego Rady Europy ma zastrzeżenia co do niezależności sędziów powołanych w tej, a nie w innej formie. I w związku z czym nieprawdą jest, że to dotyczy jakichś tam spraw cywilnych czy karnych, to dotyczy wszelkich spraw, w których pojawia się uzasadnione kwestionowanie statusu sędziów. Także niestety, przykro mi, ale prawniczka, zresztą dobra prawniczka w swojej dziedzinie, pani doktor Manowska, tutaj podejrzewam świadomie fałszuje, bo nie podejrzewam ją o to, że ona tego nie rozumie. Panie profesorze, proszę mi wybaczyć chaos w pytaniach i jakby rozległość, bo chcę wrócić na chwileczkę jeszcze do PKW jako bezpiecznika demokracji, bo z tego, co pan powiedział, to zrozumiałam, że to PKW to zostało nam jako ten bezpiecznik demokracji. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, nie ma Sądu Najwyższego, bo ta izba jest nielegalna, w związku z tym to PKW zostaje i teraz słyszymy doniesienia o nieprawidłowościach, zakłóceniach, tak, jakichś nielegalnych aplikacjach. Czy PKW ma prawo zbadać to, bo wiemy o tym, że będzie sprawozdanie i to sprawozdanie będzie złożone do Sądu Najwyższego. Czy w tym sprawozdaniu PKW może informować o tych nieprawidłowościach, czy nawet powinien informować, czy może się do tego odnieść, ale w kontekście tego, że na 11 czerwca jest zaplanowana już uroczystość otrzymania zaświadczenia PKW o wyborze na urząd prezydenta RP panu Nawrockiemu. Tak. I to będzie na Zamku Królewskim, ale chodzi mi o to, że ja mam straszny chaos, bo panie profesorze, PKW wie o nieprawidłowościach, ale i tak już wie, że to sprawozdanie złoży, wie o nieprawidłowościach, a i tak już wie, że da zaświadczenie PKW o wyborze na prezydenta. Co więcej, zrobi to 11 maja, mimo tego, że czas na protesty wyborcze mija kilka dni później. Strasznie się pogubiłam, panie profesorze, więc ratunku. No wie pani pogubienie nie jest wynikiem pani, że tak się wyrażę, chaosu myślowego, ale jest wynikiem chaosu, który w państwie został stworzony przez rządy PiS. Oczywiście mamy do czynienia teoretycznie z rozmaitymi bezpiecznikami w Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Stanu i tak dalej. Ale część tych bezpieczników, nie wszystkie, ale część zostały kompletnie albo częściowo wyłączone. Kompletnie wyłączony został Trybunał Konstytucyjny na przykład, częściowo wyłączony został Sąd Najwyższy, a nie wyłączony został na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich. Czyli nie mamy do czynienia z ruinami pełnymi, ale takimi, tak trochę jakby w mieście. Pewne dzielnice zostały zrujnowane, inne częściowo, a w innych domy jeszcze stoją. I my musimy z tego wyciągnąć wnioski. Otóż PKW jest organem chybotliwym, organem, który pokazał pod koniec ubiegłego roku, gdy była sławetna kwestia refundacji budżetowej dla PiS-u związanej z poprzednią kampanią wyborczą, pokazał się jako organ kolektywnie irracjonalny. To jest możliwe, często to się zdarzy, że organ składający się indywidualnie z inteligentnych i dobrze wykształconych ludzi działa w sumie w sposób irracjonalny, mówiąc prosto głupi. I tam w ramach, pewnie w wyniku jakiegoś dążenia do gwałtownego szukania kompromisu między rozmaitymi członkami PKW, a jest wiadomością publiczną
że 4 osoby raczej skłaniają się ku PiS-owi, 5 osób bardziej się składa ku obecnej koalicji rządzącej. Otóż na przykład przyjęli uchwałę dotyczącą tych spraw właśnie finansowych, która jest bezsensowna, której pierwszy punkt zaprzecza drugiemu i który właściwie nie wiadomo, co z niej wynika. I w związku z czym PKW jest organem, powiedziałbym, mało efektywnym, ale to jest jedyne, co mamy. Także niestety, my nie mamy tutaj wyjścia optymalnego. Nie ma organu, który mógłby to przejąć i powiedzieć, dobrze, ponieważ wam się to nie udaje, wam się też to nie udaje, ja to biorę w swoje ręce. No nie, jest jednak konstytucja, która nie rozdziela kompetencji komukolwiek, tylko w sposób jakiś przewidziany. I w związku z czym mamy Państwową Komisję Wyborczą, która ma bardzo jednoznacznie przekazane, zresztą nie przez konstytucję akurat, to jest ciekawe, ale przez ustawy, kompetencje do ustalania i ogłaszania wyników wyborów. I koniec, kropka. I oni mają ten obowiązek. Lepiej byłoby, gdyby była jakaś formuła w ramach Sądu Najwyższego, gdzie to właśnie Sąd Najwyższy, albo któraś izba, albo zgromadzenie ogólne, albo cokolwiek innego, mogłoby taką decyzję o ważności podjąć, ale nie mamy, bo ten sąd jest kontrolowany przez osobę o bardzo mocnych politycznych lojalnościach związanych z poprzednią władzą, więc nie mamy tego. I zostaje wyłącznie PKW, no bo kto inny, przecież nie Poczta Polska. Panie profesorze, czy jest możliwość, bo po prawej stronie sceny politycznej komentatorzy zaczęli troszeczkę o tym mówić, nie do końca zrozumiałam, ale czy jest możliwość, jeżeli ta izba Sądu Najwyższego albo nie wyda orzeczenia, albo wydaje, ale nasz rząd je uzna za niewłaściwe, niewartościowe, tak? Bo ta izba teoretycznie nie jest sądem, więc dlaczego ma orzeczenia wydawać? Czy jest możliwość, żeby Szymon Hołownia pełnił obowiązki prezydenta RP? Wiem, że reguluje to konstytucja i kodeks wyborczy, tylko pytanie jest, czy tam jest coś na temat takiego chaosu, czy w ogóle ktoś to przewidział kiedykolwiek? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem w tej sytuacji ktoś z 2 kandydatów musi zostać ogłoszony prawidłowo wybranym prezydentem. Jak twierdzę, to ogłoszenie musi należeć do PKW. PKW musi do tego doprowadzić w wyniku ponownego przeliczenia głosów w sposób rzetelny i prawidłowy. I wtedy zobaczymy. Jeden z tych 2 panów, bo więcej możliwości nie ma, zostanie prezydentem. Pani powiedziała o tej uroczystości wyznaczonej już na 11 czerwca. No oczywiście, że ona powinna być przełożona, no bo do tego czasu nie nastąpi żadna możliwość sprawdzenia, czy przynajmniej cząstkowego przeliczenia głosów. Może to nie muszą być wszystkie 20 milionów głosów ponownie przeliczone, ale wyłącznie w tych okręgach, w których wyniki są kwestionowane. I w związku z tym przełożenie uroczystości nawet w tak pięknym miejscu jak Zamek Królewski jest rzeczą ważniejszą niż na szybcika chyłkiem wręczanie zaświadczenia na nieprawidłowych podstawach. Panie profesorze, przeliczenie to raz. Natomiast czy jest czy istnieje jakiekolwiek ryzyko unieważnienia wyborów, może tak to nazwę, ponieważ jest niezbadany wpływ aplikacji, która mogła w sposób poważny zakłócać proces głosowania? No to ten wpływ musi być zbadany. Nie można powiedzieć z góry, ponieważ była jakaś aplikacja, prawda, ta słynna tak zwana aplikacja Mateckiego, która mogła wprowadzić jakieś zamieszanie w weryfikacji osób uprawnionych do głosowania. Sam ten fakt nie jest wystarczający, by uznać, że w związku z tym te wybory były nieważne.
trzeba by bliżej się temu przyjrzeć i stwierdzić, czy jest prawdopodobne, że użycie tej aplikacji wpłynęło na wyniki wyborów. No, to jest podstawowe, no bo jeżeli gdzieś tam, nie wiem, w 2 czy 3 okręgach ktoś wyskoczył z jakąś aplikacją i bezmyślnie ktoś w komisji wyborczej to zaakceptował, no to na tej podstawie nie unieważniamy wyborów w całym kraju, prawda? Także kluczowe tu jest przynajmniej przyjęcie domniemania, czy jakieś poszlaki, że użycie tej aplikacji mogło mieć decydujący wpływ na wynik wyborów. Teraz, gdyby mnie pani zapytała, czy mi się wydaje, że jest to prawdopodobne, powiedziałbym, że nie, ale nie mam pojęcia, bo ja w tym nie siedzę, nie jestem w środku tego procesu. Panie profesorze, ani PKW, ani nasz rząd, ani my obywatele, dla których wybory są celebracją demokracji, nie mamy doświadczenia, jak się okazuje, w zakresie aż takich pomyłek. Ja mówię o doniesieniach medialnych, tak? Jeszcze nie mówię o sprawach, które się toczą, tylko o doniesieniach medialnych. Pomyłek, nadużyć, nielegalnych aplikacji, tak? Odwrotnych głosów, zakłóceń właśnie tego procesu głosowania. I tu jest moje pytanie. Czy kodeks wyborczy jest dokumentem słabym legislacyjnie? To znaczy, czy my powinniśmy w przyszłości pomyśleć o tym, żeby właśnie takie sytuacje zabezpieczać? I pytanie jest, czy w kodeksie wyborczym, czy gdzieś indziej, tak? No, wie pani, teoretycznie można powiedzieć, najlepiej byłoby to zrobić w konstytucji, dlatego że konstytucja jest aktem, który bardzo trudno zmienić. W związku z tym nie ma pokus dla poszczególnych kandydatów i partii politycznych, by pod kątem najbliższych wyborów coś tam kombinować. Ale są to sprawy zbyt szczegółowe, jak na konstytucję. Wydaje mi się, że generalnie kodeks wyborczy nie jest zły. Tam są pewne rzeczy do zmiany. Na pewno musi ulec, o czym mówią prawnicy już od dawna, modyfikacji podział miejsc na poszczególne okręgi, dlatego że ilość miejsc do wybrania w poszczególnych okręgach ma jakieś tam znaczenie demograficzne. Chodzi o to, by mniej więcej zbliżona liczba osób mogła głosować na jedno miejsce, by nie było tak, że na przykład w jednym okręgu wystarczy 200 osób, a w drugim 20 000, żeby wybrać jednego deputowanego. Ponieważ demografia się zmienia. Demografia nie jest elementem stałym i trwałym. Ważne jest, by dostosowywać podział mandatów do zmian ludności w poszczególnych okręgach, by jednak zbliżać się do ideału, że jeden głos ma w miarę zbliżoną wagę. Nigdy nie będzie miał pełnej wagi, ale w miarę zbliżoną. Także zawsze jest potrzeba modyfikowania reguł wyborczych. Natomiast czy można dojść do sytuacji, w której nie będzie w ogóle miejsca na już nawet nie tylko fałszerstwa, ale omyłki, błędy wyborcze i tak dalej? Bardzo trudno powiedzieć. No, w utrwalonych demokracjach zdarzają się sytuacje bardzo dwuznaczne, jak na przykład w czasie wyborów prezydenckich, gdzie kandydatami w Stanach Zjednoczonych był Bush i Al Gore. I wtedy, jak niektórzy jeszcze mogą pamiętać, dochodziło do ponownego przeliczania głosów w niektórych stanach, na przykład w stanie Floryda, i wtedy w sposób bardzo dziwaczny, osobliwy zareagował Sąd Najwyższy, który w pewnym momencie w trakcie, niejako w środku tego procesu wkroczył i powiedział: koniec tego dobrego, kończymy, nie będą głosy ponownie przeliczane. Ale to też pokazuje, że taką operacyjną rolę w liczeniu, a także ponownym obliczaniu głosów mają komisje. I dlatego przez analogię uważam, że u nas też Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek decyzji i następnie realizacji jej o przeliczaniu głosów w tych okręgach, w których są uprawdopodobnione
wątpliwości co do wyniku. Właśnie, panie profesorze, a propos tego przeliczenia głosów, to oczywiście, że jest depresja narodowa, jest narodowa histeria. Ja też się jej trochę poddaję niestety, ale czasu nie cofniemy, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak dojdzie do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego jako prezydenta. U nas na antenie, panie profesorze, pan sędzia Balicki mówił o tym, że PKW bez wyroku sądu nie może nakazać ponownego przeliczenia głosów. Czyli jakby temat jest zamknięty, więc trzeba iść dalej, tak? Trzeba iść dalej. I ja bym chciała nawiązać trochę, mamy kilka minut, panie profesorze, do pana planu B. To znaczy udało się odsunąć poprzez uchwałę Sejmu i uchwałę Rady Ministrów, udało się trochę odsunąć Trybunał Konstytucyjny, tak, ponieważ nie był zdolny do wykonywania swojej funkcji przez to, jak został obsadzony. Czy pan myśli, że teraz rząd będzie działał bardziej uchwałami niż ustawami i czy jest to możliwe? No, przede wszystkim powinien działać ustawami i powinien ustawy wysyłać do prezydenta, ale jeżeli to będzie lądowało w niszczarce prezydenckiej, czyli albo prezydent zastosuje weto, albo będzie wysyłał do pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, to uważam, należy zastanowić się dokładnie na temat, co może być zadecydowane w drodze uchwał albo na przykład rozporządzeń. Przecież ministrowie mogą wydawać rozporządzenia. Zasada jest taka, że rozporządzenie może być tylko wydawane w oparciu o ustawę, ale ta relacja między rozporządzeniem a ustawą, na podstawie której zostało wydane, jest czymś, że tak powiem, dosyć niejasnym, prawda? Gdzie dopuszczalna jest duża doza na interpretację. Więc na przykład uważam, że rozporządzeniami Ministerstwa Sprawiedliwości można by doprowadzić do wyborów konsultacyjnych sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa przez samych sędziów. To może być zorganizowane przez rozporządzenie ministerialne, gdyż to jest jakby sprawa wewnątrz wymiaru sprawiedliwości. A następnie, gdy już będziemy mieli listę tych 15 sędziów wskazanych przez większość sędziów uczestniczących w tym konsultacyjnym głosowaniu, następnie ta lista może być przekazana Sejmowi i wtedy Sejm głosuje nad pełną listą, nie zmieniając jej. I wtedy, zgodnie z ustawą przyjętą właśnie przez PiS, to obecna większość parlamentarna, która jest przypadkiem większością koalicji 15 października, zaklepie tę listę. Rzucam jeden bardzo konkretny przykład tego typu, nazwijmy to, kreatywnej myśli prawniczej. Ja mówię to bez ironii, tylko rzeczywiście to wymaga pewnego wysiłku. Jest wiele, również jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, jeśli chodzi o neosędziów, jeśli chodzi o prokuraturę i tak dalej. Także uważam, że tak jak w artykule, do którego pani na początku nawiązała, mówię, nie biadolić, tylko wysyłać w ramach tego planu B dobre, porządne, przemyślane ustawy na biurko prezydenta, przerzucać na niego odpowiedzialność za decyzję, dać mu najlepiej z góry bardzo wyraźny, racjonalny harmonogram prac ustawodawczych rządu do końca bieżącego roku kalendarzowego i następnie go szybko realizować. Jak zacznie wetować, a na pewno zacznie, choć podejrzewam, że chyba nie wszystko, bo czasem wetowanie byłoby sprzeczne z jego interesem. Znaczy, dlaczego miałby zawetować ustawę, która rozdzieli Urząd Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości? Czy naprawdę chce, żeby Adam Bodnar był nadal prokuratorem generalnym? Także tam jest bardzo wiele miejsc w naszym prawie, gdzie prezydent nie ma żadnego interesu. Nawet ten prezydent, którym będzie pewnie Karol Nawrocki, nawet on nie będzie miał interesu w wetowaniu. Ale jeżeli będzie rzeczy naprawdę istotne wetował, no to jest ileś spraw, które można zadecydować poza ustawą. Wiemy na przykład, że jeśli chodzi o zapewne najbardziej
trudną i aksjologicznie drażliwą sprawę w Polsce, czyli kwestia przerywania ciąży, że bardzo wiele może być zrealizowane na przykład przez instrukcje wysyłane przez ministra zdrowia do szpitali, do kierowników szpitali, aby zakończyć z systemem, gdy jest uzasadnienie, szpitale i lekarze boją się dokonywać aborcji. Otóż mamy w tej chwili sytuację, gdzie musimy myśleć o planie B, który nie będzie idealnym, ale który troszeczkę przyspieszy zmianę, reformę polskiego systemu. Bo jest bardzo smutną konstatacją, że mając dotychczas 1,5 roku, ten rząd zrobił tak niewiele, jeśli chodzi o reformę polskiego państwa. Panie profesorze, widzę, że czas nam uciekł nieubłaganie, więc ja sobie pozwolę zakończyć cytatem. Przed demokratyczną stroną polskiej klasy politycznej okres ciężkiej próby, być może najtrudniejsze zadanie, jakie można sobie wyobrazić, ale rząd z Tuskiem, Sikorskim, Bodnarem jest w stanie temu podołać. Musimy tylko zacisnąć zęby i konsekwentnie realizować plan B. To są właśnie słowa pana profesora z Jakie piękne słowa pani odczytała, co za piękne zdanie. Więc panie profesorze, ja tym zakończę, bo te słowa są optymistyczne dla mnie bardzo. Bardzo panu dziękuję, moi drodzy. Waszym i moim gościem był dzisiaj pan profesor Wojciech Sadurski. Panie profesorze, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.